Witajcie! W tym odcinku jesteśmy w Norwegii na wyspie Senja. Senja jest położona na północ od archipelagu Lofotów, no i widoki zapierają dech w piersiach, mimo że pogoda nie dopisuje. Zapraszamy do obejrzenia tego filmu. Naprawdę było warto tam zajechać. Witajcie w nowym dniu. Doczekaliśmy się promu, właśnie wypływamy i płyniemy na Senję. Właśnie prom wychodzi z portu. Nie jest zbyt duży, także jak nie załapiecie się w ciągu pierwszych 4 liniach do załadunku, to was nie zmieszczą na prom i będziecie musieli czekać na następny, a są 3 promy dziennie. O 8:45, o 13:00 i o 17:00. Mamy tylko tak? No, ale to i tak 1,5 godziny. Może uda nam się zobaczyć wieloryba, bo ponoć się zdarza, że się zobaczy z promu wieloryba. No ale znając życie, tu Państwo byli 5 godzin pływali na rejsie w poszukiwaniu wielorybów i dopiero pod koniec właśnie przy wejściu do portu zobaczyli. No i za 1,5 godziny będziemy już na Senii. Pogoda się popsuła i już jest taka normalna pogoda jak to w Norwegii. Także opuszczamy Lofoty i płyniemy na wyspę Senja. Pogoda się zdecydowanie popsuła, już nie ma upałów ani słońca, ale płyniemy tam z wielkim niedosytem. Jednak przeznaczenie 3 dni na Lofoty i 2 dni na Senię to był nasz wielki błąd. Przy tak dalekiej podróży lepiej przeznaczyć więcej czasu na pobyt tam, ponieważ w ciągu tych 5 dni nie zdążyliśmy dokładnie zeksplorować tych wysp ani nasycić się ich widokami. A na pewno tam warto być. Także naszym zdaniem już teraz z perspektywy czasu widzimy, że minimum 2 tygodnie trzeba przeznaczyć na Lofoty i na Senię, żeby w pełni zeksplorować te miejsca, a pewnie jakby się bliżej przyjrzeć, to jeszcze i więcej by czasu też nie było za dużo. Także jak będziecie planowali swoją wyprawę, weźcie to pod uwagę i koniecznie zarezerwujcie więcej czasu. Wiadomo, jak jest słaba pogoda i dużo pada, no to jest gorzej się zwiedza, ale nigdy nie wiecie, jak traficie. Także zapraszamy teraz do oglądania relacji z Senii, chociaż też bardzo krótkiej. Dotarliśmy już i za chwilę będziemy wyjeżdżać, ale na razie wyjeżdżają przed nami. No, wyjeżdżamy. Wygodnie. Wygodnie się wyjeżdża. Pan bardzo ładnie prowadzi po kolei te wszystkie samochody, żeby No i jesteśmy wyjechały. Tak. Witamy Ciebie, Senio. Jaki tam mural na domku. O, nawet wita nas jakaś mieszkanka z dzieckiem. Witała nas Laura Kristina na tym muralu. Jaka kolejka za was kamperów, że do wyjazdu. I tu wąsko tak czekają, my wyjeżdżamy, bardzo wąski wyjazd. No i się cały dzień tu postoi. A my mieliśmy szczęście, na 8:45 załapaliśmy się. Super. No na razie popatrzcie, mamy taki wąski wyjazd, ale wszędzie te mijanki są. Także jakby nie daj Boże coś jechało z naprzeciwka, to tutaj te mijanki są na tym wąskim pasie. Musimy stanąć i włączyć gaz, bo na czas jazdy promem to musieliśmy wyłączyć. Wjeżdżamy na drogę numer 86. Wjeżdżamy zaraz na ten most, a potem będziemy mieć tunel. Droga widokowa. I tunel. Ależ pięknie. Ależ to piękny zakątek. A przed nami 2 rowery. Nie mamy za bardzo jakich wyminąć na zakręcie. No droga przepiękna. A tu mamy jakie? Tunelek fajny. Jednokierunkowy. A na szczęście jest mijanka od razu. A tu tak wyjeżdżamy i znowu taki piękny widok mamy. Plażyczki, jakie wszystko tutaj wspaniałe. A tu słuchajcie, są takie przygotowane właśnie parkingi. Można sobie nocować. Tam był jeszcze zrzut szarej wody. I tutaj możecie spać za darmo.
Także takich miejsc jest bardzo dużo w Norwegii. No tak przepiękna droga. Ale mamy kolejny mostek, zobaczcie, Na jakie ryby fajne. dobre miejsce. Tak? Ale pięknie. Jak płynie. Wow. Wszystko pięknie. Na ryby dobrze wystąpić. Na Senii jedziemy na kemping. A po drodze taka górska przełęcz. Prawie jak nad Morskim Okiem. Jeziorko, szczyty, wodospad, śniegi. A tam w oddali widok też na ośnieżone szczyty z wodospadami. A tu nasz kamperek sobie dzielnie musi dawać radę pod górę, ale piłujemy na trójce. Także jedziemy z tego miejsca dalej i już do zobaczenia na kempingu nad morzem. Zobaczymy, jak tam będzie wyglądało, ponoć jest fajnie. Jesteśmy w Bergsbotn. Musimy szybko robić wideo, bo nie mamy jak stanąć. A to takie fajne miejsce. Ale super. Ścieżka zrobiona dla turystów. No, jesteśmy na pięknym punkcie widokowym na fiord. Parking bardzo, bardzo ciasny. Zaraz Wam pokażę. Ale naprzód widok na fiord. Bajka. A tu widok na parking, gdzie te kampery usiłują się wcisnąć. No, a tu niestety się nie da. Trzeba czekać jeden na drugiego. A tutaj mamy taki tunel w drodze na kemping nasz. Bardzo wąski. Ale są mijanki co jakiś czas. Na szczęście nikt nie jedzie. Tak, i mamy to szczęście. Także się cieszymy bardzo, że nikt nie jedzie. Ale piękny widok na góry. No tutaj to naprawdę. Zbliżamy się do kolejnego takiego miejsca, Ale stanąć które trzeba tutaj... zobaczyć, ale niestety miejsca to chyba nie będziemy mieć, żeby stanąć. I te same kampery, co były na poprzednim, widzę, Lechu. Jednak jakiś kamper wyjechał i udało nam się stanąć. Jesteśmy na Tungsnet i idziemy zobaczyć na tamte góry, na punkt widokowy. Piękne skały, piękny ocean. Ale najpiękniejsze to te szczyty tam na punkcie widokowym. Niestety parking też jest bardzo ciasny, ledwo stanęliśmy. A tu jest miejsce, że można nawet grilla zrobić. Wracamy zwalniać miejsce, bo parking mały, a wszyscy chcą to miejsce zwiedzić. Takie miejsce parkingowe, ale w trakcie remontu. Także tu nie bardzo na noc chcemy zostawać, ale plaża piękna. Przejdziemy się, zobaczymy. Pomyślimy, czy dalej pojedziemy, czy tu zostaniemy. No i przy tych pięknych skałach schodzimy na plażę piękną. O, piaseczek tam biały, a tu taki czarniejszy troszeczkę. A za tymi kamieniami to jest. Słuchajcie, woda czyściutka, przezroczysta, piaseczek zachęcający do kąpieli. Naprawdę jak na Karaibach. I tam w pobliżu ten camper park, miejsce postojowe, akurat teraz w remoncie, ale za jakiś czas pewnie skończą, więc będzie dużo bardziej dostępne. A plażyczka śliczna, woda przejrzysta, pewnie zimna. Ale tam były osoby, co się kąpały.
No i widoki na skały super. Cześć. Witajcie w nowym dniu. Dzisiaj stoimy na miejscówce w Medfjord. Miejscówka jest parking tak naprawdę. Kosztuje 100 koron, płatne przelewem, co jest dosyć dziwne, ale trzeba zapłacić. No i pełno kamperów, jesteśmy z rana. Miejscówka bardzo fajna, złapaliśmy fajne ryby. O tu będziecie mogli zobaczyć zdjęcie. I tam w dali widok na Segle. Wiadomo, jak w Norwegii na miejscówce pełno kamperów stoi. Wczoraj trochę padało, a dzisiaj piękna pogoda. Połapaliśmy ryby, bobrały. No ale już tyle mamy, że więcej nie będziemy łapać, bo co z nimi zrobić. Tak w rządku sobie wszyscy stoją. Tu w Medfjord jest o tyle ciekawie, że są dwa camperparki, jeden na wjeździe, drugi tam na wzgórzu nad tym parkingiem, a ten parking jest położony w takim starym kamieniołomie. Jest taka, zaraz pokażę wam tabliczkę. Jest właśnie informacja od właściciela, że można stawać w ciągu dnia bezpłatnie, ale jeżeli chcesz zostać na noc, to musisz zapłacić 100 koron. Ale jest o tyle fajne, że przed wjazdem jest punkt serwisowy, zaraz go pokażę. Jest punkt serwisowy, gdzie możecie stanąć, zrzucić szarą wodę, jest najazd, zrzucić kota. Teoretycznie też jest kran do wody, ale nie ma węża i nie ma kurka, jest tylko, trzeba mieć albo taką klameczkę, albo tu na wierzchu leżą kombinerki, więc nimi odkręcić wodę i swoim wężem nalać. Także cały serwis możecie zrobić. I tam wcześniej są bardzo ładne toalety z ciepłą wodą, gdzie też można skorzystać. A tak miasteczko, maluteńka wioska, wiadomo, rybacka. Piękne góry wokoło. Tam Segla, na którą mieliśmy pójść, ale chyba już nie pojedziemy i nie pójdziemy. Pojedziemy do Tromsø i będziemy wracali już do domu. Wczoraj padał deszcz, pogoda była gorsza. Dzisiaj się poprawiło, nie pada. Chociaż prognoza mówi, że ma padać koło południa. Ale fiord jest przepiękny. Wyrzucone resztki rybki naszej, słowionej przez Lesława, to od razu widzicie, co się dzieje. Jedna je, a resztę odgania. Nie daje się, nie podzieli. O, takie mewy. A jeszcze z naszego garnka chciały zabrać te dobre rybki. Uciekajcie. O, tylko malutka tu mieszka. Śliczna mieszka sobie tutaj. Mewa młodziutka. Takie rybackie osiedle tutaj. Nawet na domkach są takie znaczki, że połowy ryb. Tutaj taki właśnie kemping był, ale bardzo mały. Parę dosłownie kamperów tylko mogło stać. Pięknie naprawdę tutaj wszędzie. Wyjdziesz, to po prostu świeże powietrze, czyściutko. Super. No mamy pół godziny do promu, żeby do Tromsø pojechać. Popłynąć promem. Znaczy nie do Tromsø, tylko na drugi brzeg. A, na drugi brzeg wyspy, tak. No ale nie wiemy, czy zdążymy, a następny będzie dopiero po 12, 11:45, także zobaczymy, czy zdążymy. A tu takie piękne widoki mamy w trakcie jazdy. No dzisiaj już mamy kolejny dzień i dzisiaj sobota. Jedziemy kolejną taką miejscowością. Bardzo ładne domki, aczkolwiek te domki nie są aż takie duże. Ale taka tradycja tutaj w Norwegii, że te domki są skromne raczej niż takie jak u nas czasami. Tak.
drogę dzisiaj do naszego promu. Zginia. No, tunel taki widać, że surowy taki, kiedyś chyba zrobiony. Ale oświetlony, spokojnie się jedzie. Uwaga, będzie na rowerzystów lepiej, no. No tutaj te tunele ich to bardzo skracają drogę. No i takie są miejsca, Ale gdzie nie inaczej jak się nie da. bym tu nie chciał. No. O matko, jeszcze jaki długi, zobaczcie ten tunel. No i uciekł nam prom. Spóźniliśmy się dosłownie 10 minut. A następny o 11:45, czyli aż za 2 godziny. To się nazywa pech czy brak planowania. Ale niestety 2 godziny tu będziemy musieli stać w tym porcie. Nie wiem, może ryby połapiemy, jak deszcz nie będzie padał. Tam hodowla łososia, o widzicie. Jesteśmy pierwsi w kolejce. W porcie, ponieważ mamy 2 godziny czekania na prom, to przeszliśmy się. Tu jest taki port, a w porcie jest zabytkowy harpun na wieloryby. Teraz już nie polują, ale kiedyś to tak używali. A tu mamy port, taki malutki, w tym Bottenham, i w nim pełno kutrów rybackich. I taka informacja, że jest tu AdBlue nawet. AdBlue i stacja benzynowa. Także jakby ktoś potrzebował, Diesla wszystko kupić można. to tutaj wszystko jest w tym Bottenham. Muszę powiedzieć, że tak naprawdę Sennia zrobiła na nas większe wrażenie jak Lofoty, chociaż byliśmy tu krócej. Jest bardziej dzika, praktycznie nie ma kempingów, są miejscówki na dziko albo jakieś tam ewentualnie bardzo malutkie stelplace, ale dzikość tych gór, wysokość jest naprawdę, robi wrażenie i jeżeli jedziecie na Lofoty, to Koniecznie. bezwzględnie też przedłużcie wyprawę na Sennie, nie jest dużo dalej, a naprawdę jest pięknie i no, pogoda nam się skończyła, na Lofotach mieliśmy słońce, tu już wczoraj padało, dzisiaj pochmurno i też zaczyna kropić, ale Sennia to jest punkt, który musicie zobaczyć. No to do zobaczenia na promie. No i doczekaliśmy się promu. Właśnie przypływa, otworzył dziób. Wypakuje jednych, zapakuje drugich. Dużo tutaj przyjechał. No, dużo w tą stronę pełny prom. Stron są bardzo dużo. Także opuszczamy Sennię po 2 dniach zaledwie. Jeden tylko nocleg mieliśmy z poczuciem wielkiego niedosytu, że tej wyspy bardziej nie zeksplorowaliśmy, a tyle ciekawych miejsc było. Chociaż też taka uwaga jest, że w sezonie jest trudno o miejsce parkingowe, gdyż jest kamperów całkiem sporo, a baza, tak jak mówiliśmy, bardzo skromna. Ale dzikość natury i piękne widoki to wszystko wynagradzają. Teraz płyniemy w kierunku do Tromsø, na drugą wyspę. I tu piękne szkiery. Już widać, że jest daleka północ, już jest znacznie chłodniej. No i pogoda się zepsuła niestety. Także zaraz dopłyniemy i będziemy jechali na kemping w Tromsø. Tam sobie troszeczkę odpoczniemy i zwiedzimy miasto. Także zapraszamy Was na następny odcinek. A tymczasem dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. I zapraszamy na całą serię o Norwegii, którą właśnie wrzuciliśmy. Nie tylko z tego roku, ale z poprzednich lat. Filmy nie wiem czemu jakoś YouTube słabiej promuje, ale są naprawdę piękne widoki, zresztą sami widzieliście. Także dziękujemy i zapraszamy, jeszcze pokażemy zjazd z promu. A jaki widok mamy przed sobą. Tam w dali jakie piękne góry, zobacz. Szczyty też tutaj, a jak ładnie tutaj wszędzie. Już mamy klapę. O. Kto pierwszy wyjedzie, czy my? Nie wiem. Zobaczymy. Komu powie do wyjazdu? My, tak? A my pierwsi wyjeżdżamy z tego promu. Patrz tam z przodu. Dobrze. Dobrze jest. Dobrze jest. I wyjeżdżamy. Tu chyba się jedzie.
Zobaczcie od razu, jak wygląda tutaj port. Kolejka. Tu te górki i nawet są, tak z daleka widziałam takie fajne ścieżki do chodzenia po tych Ten z górkach. Holmem. O, tu kolejka, nie wiem czy wszyscy się zmieszczą. No, dużo stoi. Chociaż prom nie jest taki mały jak się wydaje.